Dzisiejszy dzień będzie nieco offroadowy, ponieważ zamierzamy przedrzeć się na drugą stronę pasma Magóry Wątkowskiej. Generalnie tutaj z tych okolic Wołowca, Banicy, Gładyszowa i tak dalej, żeby przedostać się w okolice Krępnej, jest to dosyć problematyczne, jeżeli chodzi o drogę kołową, gdyż trzeba robić wielkie koło jadąc przez Gorlice. Ale z uwagi na to, że teraz rzeczki są prawie wyschnięte, można przejechać przez miejsca, które są oznaczone jako brody. Planujemy dostać się do Świeżowej Ruskiej, czyli dawnej nieistniejącej wsi. Będziemy jechać przez Krzywą, Jesionkę, dalej przez Czarne, okolice Radocyny i tam spróbujemy właśnie offroadowo przedrzeć się przez rzekę samochodem. Następnie przez Wyszowatkę w stronę Świątkowej i już stamtąd będziemy w okolicach Krępnej i właśnie wspomnianej Świeżowej Ruskiej. Czy to się nie odmienia? Świeżowa Ruska w każdym razie. Zobaczymy. Po paru kilometrach jesteśmy w Czarnem i tutaj po prawej jest Baca. I zarówno o nim, jak i o fantastycznych serach wspominałem w jednym z poprzednich odcinków. I w ten sposób właśnie przekroczyliśmy sobie Wisłokę. Wjeżdżamy do dawnej wsi Długie. Jeszcze chciałbym nadmienić, że ten film oczywiście znajduje się na playliście poświęconej Beskidowi Niskiemu, ale jest też częścią serii Eurotrip, gdzie w poprzednich odcinkach odwiedziliśmy słoneczne zakątki Europy, kończąc podróż właśnie w tej wspaniałej zielonej krainie. A jeżeli ten film jest dla Was ciekawy, gorąco zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Będzie to nieoceniona pomoc w dalszym rozwoju Voyagera. Za chwilę po lewej będzie cmentarz wojenny, bardzo ładny, wejdziemy sobie na niego. Obecnie teren głównie przeznaczony dla wypasu owiec i wypalania drewna na węgiel drzewny. Cmentarz wojenny numer 44, świeżo wyremontowany w 2018 roku. Jedziemy dalej. Po kilkudziesięciu minutach skończyła się wyboista droga i mamy asfalt tuż za Wyszowatką i przepiękny widok. I jeszcze dodam ciekawą rzecz, że będziemy przekraczać granicę województwa i z Małopolskiego przedrzemy się do Podkarpackiego. Jesteśmy w Świątkowej Wielkiej i bardzo ciekawa cerkiew zachodniołemkowska, ciekawa pod względem oczywiście kolorystycznym. Wybudowana została prawdopodobnie w 1757 roku w miejscu innej, starszej świątyni. Jest jedną z najbardziej charakterystycznych cerkwi w tym rejonie właśnie ze względu na kolorystykę. Świątkowa Wielka to jedna z najstarszych łemkowskich wsi, o której pierwsze wzmianki pochodzą z XIV wieku. Położona jest w dolinie potoku Świeżówka, po południowej stronie Magóry Wątkowskiej. Świątkowa Wielka to nazwa urzędowa, jednakże potocznie mówi się Świątkowa, ponieważ nieopodal położona Świątkowa Mała potocznie zawsze była nazywana Świątkówką. Mieszkańcy Świątkowej przez cały czas jej istnienia byli doświadczani przez liczne głody, powodzie, epidemie i wojny, aż do roku 45, kiedy to wszyscy zostawili swoje ziemie i wyjechali na wschód. Pozostały tam wówczas jedynie 4 rodziny łemkowskie, które i tak 2 lata później wskutek akcji Wisła zostały wysiedlone. Obecnie we wsi zamieszkuje kilka rodzin łemkowskich, którzy wrócili na swoje ziemię po 1957 roku. Ok, zaczynamy trasę pieszą. Wchodzimy do Mogórskiego Parku Narodowego.
I idziemy zobaczyć nieistniejącą wieś. Na początku szlaku znajduje się cerkwisko z ledwie widocznym zarysem podmurówki i małą kopułką, a także dawny cmentarz. Mimo gęstych zarośli ukrywających pozostałości osady, można tutaj odnaleźć stare piwnice, fundamenty i zdziczałe drzewa owocowe. Świeżowa Ruska, podobnie jak Nieznajowa, to nieistniejąca wieś w Beskidzie Niskim. Od 1995 roku jej tereny zajmuje Magórski Park Narodowy. Od 7 lat Dolina Świeżowej jest dostępna dla turystów. Wcześniej wstęp był możliwy tam jedynie w okresie Wszystkich Świętych. Lokowana była nieco później niż poprzednia, ponieważ w wieku XVI jako wioska królewska, która tak samo całkowicie opustoszała w 1947 roku w ramach akcji Wisła, kiedy to deportowano większość pozostałych mieszkańców na tzw. ziemie odzyskane. I w ten sposób wioska opustoszała. Po wysiedleniach z biegiem czasu tereny te przejął PGR i prowadzony był tutaj wypas bydła. Jednakże gdy to dobiegło końca, przyroda zaczęła coraz głębiej wnikać w dolinę, aż dawna Świeżowa całkowicie zniknęła w zielonym gąszczu. Po około 1,5 godziny dochodzimy do momentu, w którym trzeba wybrać, czy idziemy dalej do Bartnego, czy się kręcimy po Magórze Wątkowskiej, czy na przykład Czerwonym Szlakiem będziemy wracać skąd ruszyliśmy, albo iść dalej do Kotania, albo do Krępnej. Także opcji jest tutaj kilka. Można też po prostu wrócić z powrotem. To jest Leszczyna, a to jest Orzeszek Laskowy. Jak już wrócimy ze szlaku, pod warunkiem, że wrócimy w to samo miejsce, gdzie wyruszaliśmy, to znajduje się tutaj hodowla pstrągów i można sobie takiego pstrąga świeżego zjeść w różnej formie. Smażonego, pieczonego, z masłem czosnkowym, z masłem z czosnkiem niedźwiedzim i w różnych innych konfiguracjach. Ten egzemplarz akurat z czosnkiem niedźwiedzim wewnątrz. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.